Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Dzisiaj dzień wakacji, dzień przerwy. Dzień zaczęliśmy od owoców, mango, banany. O, żona ogląda Finn Snowa, tego wielkiego youtubera, który mieszka w Dumaguete. Ma swoją firmę, ma swoją łódź, którą zamówił bodajże w Indonezji. I też mówi, że ma na ten moment już zarezerwowane wszystko do lipca. Dzisiaj dzień wakacji, dzień wolnego od pracy. Także jeszcze muszę pójść do mojego ulubionego barbera i możemy jechać gdzieś. Jeszcze do końca nie wiem gdzie, ale mam pewien pomysł. W takich wolnych dniach będziemy jeździć po różnych miejscach na Filipinach i po prostu sprawdzać, po różnych miejscach na Skichorze konkretnie, i po prostu sprawdzać gdzie jak jest, gdzie jest dużo turystów, gdzie nie ma, gdzie jest fajnie, gdzie nie fajnie. Na tym się dzisiaj skupimy. Dziękuję jak zawsze za wszystkie lajki, komentarze, za subskrypcje. Kto jeszcze nie subskrybuje, to proszę kliknięcie tego czerwonego przycisku i kliknięcie dzwoneczka. Dobrze, zaczynajmy ten dzień relaksu i odpoczynku. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych sytuacji podbramkowych jak wczoraj z kotem i że będzie można po prostu się zrelaksować w pełni. Dobra, najpierw idziemy do mojego ulubionego barbera. No, także jak przed chwilą widzieliście, mój ulubiony barber przy okazji jest też moim ukochanym barberem. Chyba wyszło nieźle, także możemy kontynuować dzień i zbierać się. No, mogę wam jeszcze pokazać, bo chyba tego nie było na filmie, ale kupiliśmy witaminy, które będziemy dodawać kotku i szczeniakom do jedzenia, żeby jeszcze wzmocnić szczególnie tego malucha, łobuzę, chłopca. Chodź, wpuścimy kropelki. Mama cię woła, chodź. Co tam mówisz? Co tam opowiadasz? It's okay. I clean the eyes. It's okay. Oh, it's looking better. It's looking so much better. Już po jednym dniu, wczoraj dostał 2 razy. Już po jednym dniu wygląda dużo lepiej. O. Good boy. Oh, good boy. Wait. Good boy. Oh, good boy. One more. One more. One more. Oh, one more. One more. It's okay. It's okay. Wait lang. Wait a bit. It's bending over. It's okay. One more. Good boy. 2 kropelki na oczko. 2 razy dziennie. No i też jak widzicie, dzisiaj rano został zakropiony też frontline'em na pleckach, żeby insekty się go nie imały. O, kocia mama, psia mama. I jedziemy na Lacong Falls.
Chyba najbliższy wodospad do nas i też niedaleko Lazji. Mało turystyczne miejsce, z tego też czytałem opinię w internecie, więc zobaczymy jak to będzie, bo Cambucaja jest przereklamowany i jest bardzo dużo ludzi, a jako że jesteśmy zaraz obok Lazji, weźmiemy sobie jedzenie na nasz biwak i najpaje, wiadomo. Nieduży wodospad, tam chyba 2 metry wysokości ma, z takim ala basenem. No zobaczymy jak to będzie, sam nie wiem, nigdy nie byłem, także zobaczymy jak to będzie. Opinie w internecie są takie, że turyści co wystawiali jeszcze miesiąc temu, że byli tam praktycznie prywatnie, że nikogo innego nie było. Z tego co pisali 50 peso za wejście, takiej opłaty nazwijmy to turystycznej, albo po prostu tam jest jakiś teren prywatny za osobę. No za chwilę się tam przenosimy, bo stąd już jedziemy bezpośrednio tam. No i dobrze, podjechaliśmy gdzieś, gdzie zaprowadziła nas droga, na Lokong Falls. Dito mo ka manililin doon? Ay, wala. Ito may talayo. Agi ka mo talayong? Remember, kinabayanan na gawan. O, family. Już kojarzą moją żonę. Google Mapa prowadziła mnie trochę inaczej, ale jest tutaj teraz dojazd gdzieś bliżej w okolice. No i domyślam się, że musimy iść tamtędy. Guide pa to dito ma'am doon. Te propot niya sa guide. 50 peso za wejście. Wala mong guide. Hi. Hello, our guide. Balik. Hello, among guide. What's your name, guide? Funny. Funny. Like Mobile Legends. Funny. Sa mobile. No to w tej opłacie tych 50 peso za wejście macie tutaj kogoś lokalnego, kto po prostu zaprowadzi was na miejsce. No i w porządku. Idziemy. Wala mo Manila po ang siguro. 2016 Dagmay pamikat ng Cambucahay. Wala pa na kuan discover ba. Amo na ato unra. Karon daghan na kayo. Pamilya mo. Dito mo kadong sa Kangkolindo? O, sklep. Ah, No tak, już wujek Lindon, u którego byliśmy na fieście. Be careful da. One sir, oh. Thank you. napakog your well. Hello. No, będę musiał wyciszyć muzykę, bo już karaoke gdzieś tu gra po drodze. Kami ni Ikyas naman kami. Ibudlay kayo ng dito. Kaling tagnaw. Wala ka dahil may anak na. Wala pa. Kita may iring. Katong kanus ato. Kita may gamay iring. Dilabay. Luoy ka agi. Yung gidala. Di punit man aning usa. Naluoy. Di ako. Gatutoy pagod. Wala mo lamang gulat ka magkakaunang iya. Dilabay, luoy ka agi. Magluoy unang pwede sila mga iro. Oh. Naapod may dulo ka iro ko na sa grupo. Kung saan na nila to pag uli na to.
Ngita na lang yan. Di tayo layo natin. Dili natin sa ubos na. Dali raw po sa subayo, no? Hello. No. Hello. Umangkot ka ni Selling doon, ha? Oh, itoon silang mama. Mama na ako. Imong mama o si ma'am. Si Selling doon, imong mama doon. Już słychać szum wody. Słyszę szum przelewającej się wody. Sunod ba sila nga? Ay, dili. Si mama pa di. Ay, dili pa dahil sa ang kalindon. Nga pa dahil sa ang Susan. Ubay man sila. Walo. Mm. You can hear the water somewhere. Oh. Daghan pong tao itong adlaw. Wala silang Di sabay ko di niya ang katong kuan kayang kakar. kanaw. Yaso na dungang. Salamat. Usa na lang gasto. Isa. Ang makasit sa Yung slippers, ano ba ito? Or what? Yeah, okay, more than fine. Oh, tindihan. May ganiron kay ni kuan, pahuway. Ya, renovate man ko dito. Patalay yung pamampayan. Yung pahuway. Maayo. Kay suroy. Budlay na kabagay. Bali mo ko inita. Mag-ulan-ulan, mag-ulan-ulan ba? Ikainit. Here. Ganun nito eh. kuan. Ang sa swing nga mo, mga 7 feet. Na. Nandiri sa among hall, Ano ko paabot? di ka kabang langoy. Ako, pero dili. Dalawan. Dalawan o lanom. Oh. Anak ko ko'y mabaw man. Part na area na ay mabaw na ako. Kumao mo lang, pero dalawa. This was discovered 2016. You know? Oh. I like they develop it and open it for tourists. Kani siya mamo na swing area na mo. Kung ganahan mo mag-swing, doon dire ang mga waterfalls. Pero dili na din. Oh. I wracamy. To miejsce zostało dopiero odkryte w 2016 roku. I od tamtego czasu zostało zrobione tak, że można było tutaj przyjść jako turysta, wykąpać się. Są jakieś leżaki z bambusa, stolik, huśtawka. Także zaraz będziemy się pluskać. Lokong Falls, proszę Państwa. Padało. Taką mamy wodę. Tutaj widać, że jest nienaturalne spiętrzenie, żeby zrobić ten basen. Jesteśmy sami. Tak jak mówili na goglach, jesteśmy sami. Super. I tak można odpoczywać. Mówiłem żonie, że ja nie chcę siedzieć na krzesłach, ja chcę leżeć. I mi mówię, jest leżak bambusowy, będę leżał i odpoczywał. Pięknie jest. Jak zwykle miejsca turystyczne, zwróciłem na to uwagę po drodze, że nie było tak dużo śmieci. Były tam jakieś szczątki plastiku, bo wiadomo, ciężko jest wszystko wyzbierać. Ale tak samo tutaj. Miejsce wydaje się dość czyste. Nasz przewodnik został z nami. Będzie coś siedział z nami, żeby prowadzić nas z powrotem. Pewnie też sprawdza, czy nie robimy jakichś rzeczy nagannych w międzyczasie. Nic, tylko się relaksować.
wchodzimy do wody. Nie wiem, czy mamy w Polsce KitKat o smaku zielonej herbaty. A tu jakaś podróba KitKata Take It. Jogurtowo, truskawkowo, But so expensive. jagodowa. Besides. Ten KitKat bardzo dobry. Inny. Are you gonna jump? Jump where? I don't know how deep it is. You can't hold it. Change outfit. Widać, że nie trzeba zakładać butów, ale zawsze lepiej. Jak ktoś ma buty do pływania, to zawsze chyba lepiej jest założyć buty. Check how deep. How deep is your love? Is it Woda nie cold? jest taka zimna, mimo że z rzeki. Oj. Pływają rybki, jest sympatycznie. Deep? A je not wtedy. Woda nie jest zimna, tak jak mówiłem, jest idealna na odświeżenie. A tutaj jeszcze możecie zwrócić uwagę, jak stopnie w tej skale też wyryli, żeby po prostu było lepiej dla turystów. How they make the steps in the rock. Dobra, pora, żeby mój operator kamery się... Why did you splash your back? I was thinking about backflip, but I was not sure how deep it is. Weirdo. You wanna try again? How much is 7 feet? You're like 5'11". So just Okay. one ruler from you. Di pa. Yay, you did it. No more? Pierwszy skok był testowy, drugi wyszedł lepiej. You did it, bro. Pierwszy skok był niepewny, bo dawno nie skakałem na takiej linie, nie wiedziałem jak daleko ona mnie poniesie. Ale drugi, już widzieliście, wyszedł dużo lepiej. Ale woda jest rewelacja. Woda jest rewelacyjna. A skoro byliśmy już nad powierzchnią, to teraz wędrujemy pod powierzchnią wody. Ernest nie się moczy. A my weźmiemy okulary. Opakowanie na GoPro i sprawdzimy, co jest pod wodą. That's the fish.
You can do it. Huh? You can do it. Go. Said practice there first. Aha, idziemy najpierw na małą, żeby zrozumiało o co chodzi. Ikaw tayo mama ka na. I Adam mały szykuje się do skoku, proszę Państwa. Isang lagulit ka. May jump. Było blisko. Dito naman, dito na dakit mo no. Agi na? Diri agi man. How was it? How was it? It was not prepared. Okay ra? Okay na. Now the big one. Okay na ba? Oh. Okay, isa pa. Okay, try one more time here. No, I don't want to be one. Try one more time here, but let it go when you are on the end. Don't come back. Ah. Oh, dili ka mo balik. Ibalik ako. Pag aalay mo, jump. Pierwszy skok próbny, przedskoczek. Paabot ito, jump lang. Przedskoczek poprawia swój kombinezon. Dili ka mo balik. Asa ko dapat I kask. Dili ara ka mo. You almost come back. I was thinking like on internet you will just hit here. Pag aalay mo, jump dito. Dili ka mo balik. Mag-dive-dive na lang sa kuha ko. Asa pwede mag-dive? The jumping coach, when she shout jump, let it go. Let's dive first. Dive where? Dive ba? You want? Pwede ito mag-agi, no? Pwede rin man ha. Pwede rin man ha. Lokalny wszedł sobie na górę na drzewo i stamtąd będzie skakał. Mama, ano yung bata? Parang po sa ano. Gdzie on tam idzie? Wow! Now your turn. No. Oh, Sana. back here. Dito ko, taas dagunig yung mga... Mag-weekend to, daghag tao. Oo, dapat mo rin mo. Parang na bulan kayo yung dapat hindi huwag tiktik na. They're gaining momentum. Dito ko ay. Sana all. Now we can repeat. Now your turn. Wala. I w takich pięknych okolicznościach przyrody można odpoczywać. I tego mi właśnie chyba było potrzeba.
trzeba chwilę odpocząć od dłubania w remoncie. Na wszystko znajdzie się czas. Zobaczcie na tą roślinność dookoła. Tamto wielkie drzewo. Wygląda, że ma powyżej 4 pięter wysokości. Jak blok w Polsce. Wielki pień wystający tutaj z tej skały. Dobra, chwilę sobie poleżę i nacieszę się tym szumem wodospadu. Co ciekawe, jak szliśmy tutaj, to turyści stąd wychodzili. Jak przyszliśmy, to przyszła po nas grupa turystów, 4 osoby. No i wyszli dosłownie po 15 minutach. Chyba mają krótki czas na Filipinach i muszą lecieć gdzieś szybko na inne miejsce po prostu zobaczyć. Przyszli tylko zrobić zdjęcia na Instagrama i w drogę. No bo jesteśmy sami. Prywatne miejsce. Chyba się żona na olimpiadę szykuje, bo cały czas trenuje starty, jak się do wody wskakuje. So much better. Yes, you swim like a submarine. Drop from the roof. Ja już wiem, że będzie to jedno z naszych ulubionych miejsc. Ze względu na bliskość do nas. No bo to jest dosłownie może 15 minut jazdy od nas samochodem. Jeszcze przed kościołem w Lazji, jeszcze przed tym skrętem. Tu mamy skręt właśnie na wodospad. O! Ześliznąłem się ze skały. Co kombinuje? Będzie znowu skakać.
Możecie pisać w komentarzach ocenę tego skoku. Jak w skokach narciarskich. What? That's on me. I cały czas jesteśmy sami. Tylko my i nasz przewodnik, który czeka, żeby nas odprowadzić. No jak mówiłem, też pilnuję, żeby tutaj ludzie nie śmiecili, żeby tu nie było trzody robionej. Chyba, że ona potrzebuje czepek, żeby jej włosy nie wchodziły w oczy. You need... No dzisiaj to ja nic wam na szumy nie poradzę, no bo jesteśmy nie nad wodospadem, tylko pod wodospadem właściwie. Także szumy są dzisiaj atrakcją, a nie przeszkadzaczem. Chociaż i tak postaram się je pewnie w części filmu wziąć i przykryć muzyką. Ale tylko w części filmu. Czyli film dla koneserów natury i odpoczynku na łonie natury. GoPro jest bez osłony teraz wodoodpornej, chociaż samo w sobie też powinno być wodoodporne. Ale nie będziemy tego ryzykować. Kiedyś na początku jak je kupiłem, to sprawdzałem i było wodoodporne. Normalnie mogłem z GoPro pływać w basenie. Ale jako iż jest to moje, kurczę, nazwijmy to narzędziem pracy, chociaż no zabawka moja, to szkoda było, żeby się zepsuło, żebym nie mógł tych filmów dla was nagrywać. We have a mango. Idziemy zjeść mango. Jeszcze zostały nam 3 mango od cioci. Zaraz je spałaszujemy. Żona obiera mango jak pomarańcze. A ja obieram je sobie inaczej. No więc mango jest z jednej strony szczuplejsze i podłużne, a z drugiej strony większe w poprzek. Czyli peska jest tak jak teraz. Rozkroję sobie ją na 3 plastry wzdłuż pestki. Ściągnę teraz skórę z tego środkowego kawałka. No i teraz peska jest w środku. Wystarczy tylko obgryźć peskę. Ale soczyste. No i tyle zostaje nam z peski, bo na pesce jest jeszcze taki miąższ, którego nie da się już oddzielić. A może się da, ale nie chcę mi się tego ciućkać. Na to co mamy ze skórą po prostu wyjadamy zębami od skóry.
Champol. No i tyle nam zostaje do skóry. Champol to. Wala ko isang champol. Kaya ka dyan. Parang baka. Ito mga bata, oh. Ale to dobre. Bata day. Oh, sa bata os. Dahil sa sawal os. Wala tawa ta atab. Dahil sa sawal. Ay! Uy! Kasi to anak. Uy, guys, pag ka Dun 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 dun. Wait. I'll follow you. No. With the camera. Go. It's 9 feet. Go there after. Dobra, Dobra. robimy. Na potrzeby vlogu. Do it for the vlog. Jest okej, okay, Dobrze, po godzinie 3, w pół do 4 pora się zbierać. Pora się zbierać do szczeniaków, do kota. Ale bardzo mile spędzony dzień. Ale pogadamy o tym jeszcze potem. What time did we went there? I don't know. I don't know. 12? Te, usa to oras sa kanina, oh. Alas 12. Alas 12, no? Mga 12:01. Padulong ala ko na. Alas 12 na ako. Oh. Pauran alas 3. Tu się schodziło się w dół, a teraz trzeba się wspiąć na górę. Także idziemy. Jesteśmy przy samochodzie. O, Witch Dog. Kolejny Witch Dog. Jedziemy do domku. A co to za cisza w domu? Nie ma żadnych zwierząt w domu? Hello! Mus? O, tu jesteś, Mus. Wait. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. I wróciliśmy z wodospadu i wiadomo, wszystkie zwierzaki już czekają. Elvis właśnie też czeka na dzisiaj. A ten mały krzykacz? Very loud. Wiadomo, że czuje się lepiej, bo krzyczy tak jak chciał wcześniej. No, szybciej, mamo. Szybciej, głodny jestem. I'm hungry. I cannot wait. Krzyczy, że taki głodny, że nie może czekać. Umiera z głodu ten kotek. Get the whiskas. Umiera z głodu ten kotek. A ty chcesz mnie zjeść? A ty chcesz mnie zjeść? Oh, it's not movie. Gdzie są frykasy?
senior. Oops. Koty dostaną kocie jedzenie, psy dostaną z puszki. Duża miska dla Elvisa. Każdy dostaje trochę ryżu. No zaraz dostaniecie. He's getting some rice, some dry food. And Trochę some ryżu, Whiskas. trochę This suchego is jedzenia dla kota tuna. i whiskas o smaku tuńczyka. Ale kotek dostaje jeść najczęściej. Na razie jest taki malutki, zalecają 5 razy dziennie dla małych kotów i tak dostaje. Tylko przebudzimy, to już płacze, że głodny jest. O, jak tańcują. Was it the snack, the one we get from the bed? Yes. I think... No, I think it's good for them. It's food. Tam mamy 20-kilowy worek. They only get half of it. 20-kilowy worek karmy dla psów. One rice. I psiaki też. Garść ryżu. Okay, they like rice. They won't eat it with just this one. Mówi żona, że suchego jedzenia samego bez ryżu nie jedzą. Będą wybrzydzać. Lubią z ryżem. And that's their meal the whole day. And I to główny posiłek w trakcie dnia. A jeszcze jak kota karmimy, no to też zawsze pytają o to, czy coś im się tam da delikatnie, żeby je czymś zająć, ale because they don't eat with just dog food, they ignore it. Like no matter how much you give. Yeah, it's to jest główny okay. posiłek naszych psów w trakcie dnia obecnie. I wyglądają dobrze. Pulf jest szczuplutki, bo on dużo lata, ale pani to się upasła. No już! No już! No już, zaraz dostaniesz. Już, czekaj. Dzisiaj kotek został zakroplony frontlinem i cieszę się, że się dobrze czuje. Bo raz w życiu miałem taką sytuację z psem, z Jorkiem, że dostał krople i tak jakoś alergicznie na niego zareagował, że wymioty, trzeba było szybko zmywać, że się weterynarze szybko zmywać z niego. Ale kotek czuje się świetnie dzisiaj. You gave her vitamins in the morning. Yes. Ooh, Ale się nagada maluch. No zobaczycie jak Lara będzie gadać, jak jest w stanie jedyny. Listen to her when she starts eating. To będzie. Wait, just wait. They will wait. Oi, oi, oi. Kulfi. She did not say it. So excited. She's holding it inside. Weszła do miski, dlatego musiała mieć ciężką miskę z ciężkiej gumy kupioną, bo przewracała wszystkie miski, które miała do tej pory. O, jak się zajada. Ojej. Hello, what happened to our water? Idziemy sprawdzić, bo nie ma wody. Ale możliwe, tak przypuszczam, że ktoś, kto ma tutaj zbiornik na wodę, czasem zakręca wodę innym na zaworze, żeby jego zbiornik się napełnił z większym ciśnieniem. Więc jeżeli nasza woda jest zakręcona, a któraś będzie odkręcona, to robimy po złości. A może jutro i tak nie pracuje. A może jutro zajmie chwilę, wymyślę coś, żeby zrobić taki system, żeby nie dało się naszego zaworu zamknąć, jeżeli będzie tak jak mówię. Zobaczymy za chwilę. Wiem, o czym wam wspominałem, a jeszcze nie pokazałem. Zaraz będziemy przychodzili obok tego miejsca, to wam pokażę. Tam jest nasz dom. Tu mieszka ciocia Myrna. Tu mieszka w tym domu Nestorka, Engarcia. Ta siostra dziadka, jedyna z rodzeństwa, która jeszcze żyje. Najstarsza tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o spokrewnioną rodzinę. A tu możecie zobaczyć, jak fajnie wygląda to z plaży, jak jest wysypane na podjeździe. Bardzo ładnie to wygląda. I tak się u nas zrobi, wysypiać te stare korale, ten kamień, który tam jest, wyrzucony przez morze, po prostu wysypie się przed domem, ładnie się tam zrobi obrysówkę z jakiegoś innego kamienia, obramowanie takie i wtedy wysypie się resztę tym drobnym. A tu macie właśnie palmę. No jest palma. I zobaczcie, jak palma jest zjedzona. I możecie sobie teraz tu porównać do tego, z czym ja obecnie pracuję do Mahoniu.
Zobaczcie, jak to wygląda. Wiadomo, są inne warunki, bo należy sobie po prostu na ziemi. No ale widać, jakby machoń tak leżał, to by go tak nie zżarły, przez to, że jest twardy i ma to oleje. A zobaczcie, co się stało z palmą, nie? No to kopłem i wszystko się rozpieprzyło. I jesteśmy przy wodzie. No nie był całkowicie zamknięty na zawór. Ale coś tu coś wymyślę, żeby blokowało to, żeby nie dało się go zakręcić. A co on tak lata jak szalony? Był jakiś kran kręcony w domu. No i jeżeli się zatrzyma to znaczy, że rury trzymają ciśnienie i woda w rurach jest. Tu akurat w tym momencie wydaje mi się, że akurat żona zmywa naczynia. Dlatego się kręci delikatnie, bo jak już rury naprawiłem, to nabijało ciśnienie w rurach i normalnie stało w miejscu. No to widzicie, jak jest otwarty na pół gwizdka. Dobra, podejdziemy do wuja, bo wujo jest tam jest internet. Zadzwonię do żony na Messengerze i spytam, poproszę, żeby na chwilę zakręciła wszystkie krany, dopóki nie wrócę do domu. I wtedy przy zegarze sprawdzę, czy się dalej kręci, czy się nie kręci. Bo teraz domniemam, że po prostu wodę ma odpaloną, dlatego się to kręci, a nie z takiego powodu, że gdzieś rura przecieka. No i dobrze, zadzwoniłem do żony, zegar stoi, wszystko jest w porządku. Tak jak wam pokazywałem w jakimś vlogu, tu mieliśmy główny przeciek z naszej rury, tu gdzie ta ziemia jest tam rozgrzebana. Położyłem te kamienie. Tu było wszystko mokre, tak jak widać, te wyschnięty ślad spękanej ziemi aż do tamtąd. To była woda z naszej rury, która tutaj ciekła jak przyjechaliśmy, ale to już udało się naprawić. Także możemy wracać do domu. A jutro kawałek drewna i wymyślę zabezpieczenie, żeby nikt nam nie zakręcał zaworu, bo czasem się to zdarza. Nam się wydaje, że nie ma wody, to po prostu zawór jest zakręcony. Jak się przejdę, to się okazuje, że zawór jest zakręcony. Także muszę to zrobić, ale to jest mała pierdółka, zajmie to ile? 3,5 minuty. Tak myślę. I jak widzieliście, dzisiaj udało się bez żadnej większej aktywności roboczej. Dzisiaj trochę poodpoczywaliśmy, ale ten vlog jest dla koneserów, bo zapewne części osób będzie przeszkadzał szum, który w tym filmie naturalnie się pojawia ze względu na wodospad. Jest to naprawdę fajne miejsce, jeżeli ktoś jest na Skichorze. Nie jest tak turystycznie rozpromowane jak inne miejsca. Ludzie, którzy tam są to ludzie lokalni, którzy to prowadzą. I naprawdę obsługa jest jak najbardziej w porządku. Daliśmy napiwek tej pani, która nas prowadziła. Okazało się, że jak rozmawiała z moją żoną, że gdzieś tam pośród tych ludzi też są ludzie spokrewnieni, gdzieś tam czwarta woda po kisielu, ale to dla jej rodzina. Także jak najbardziej polecam to miejsce na wypoczynek na Skichorze. Nie będę przedłużał, będę się żegnał. Także dziękuję za dotrwanie do końca, bo to długi vlog wyszedł dzisiaj. Dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze, no i za subskrypcję, wiadomo. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia jutro. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Na razie.